Hej, cześć wszystkim, witam was na kanale Sim Artur. Dziś znów najlepsi przyjaciele. Tym razem ich dom, a właściwie to będziemy robić im remont. Ostatnio nagrywałem film, w którym robiłem metamorfozę tych wszystkich bohaterów, każdego po kolei. Jeżeli jeszcze nie widziałeś, nie widziałaś i chcesz zobaczyć, jaki był tego efekt, to zostawiam link w opisie. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, zachęcam Cię do tego, żeby zrobić to właśnie teraz. Zaczynamy. Nie będziemy zmieniać bryły całego domu, ściany zewnętrzne pozostają na miejscu, dach tak samo. Jedyne co możemy zmieniać to wewnątrz już istniejącej bryły, przesuwać ściany i ogólnie remontować. Jest to bardzo trudny dom, bardzo trudny kształt tego domu, dlatego naprawdę nie było mi łatwo znaleźć jakieś rozwiązanie na ten remont. Na szczęście okazało się, że jest to parcela, przy której idą dwie drogi. W związku z tym postanowiłem przenieść główne wejście na samym środku z boku, a poprzedni taras, który był wejściem, pozostawić tarasem zamkniętym. Gdyby nie to rozwiązanie, byłoby naprawdę bardzo ciężko cokolwiek z tym zrobić, ponieważ jeżeli mamy tak długi dom i mamy wejście na jednym z jego końców, to zawsze gdzieś trzeba zostawić miejsce na korytarz, który tak naprawdę jest zmarnowaniem przestrzeni. Dlatego czasem zmiana pozycji wejścia głównego jest bardzo dobra, jeżeli chcemy właściwie się obejść z tak ciężką bryłą domu. Od razu na początku już wyznaczam, gdzie będą iść nowe ściany, żeby mieć już jakiś tam wgląd w to, jak to będzie wyglądać cały projekt. Akurat salon i kuchnia pozostają w podobnym miejscu względem nowego wejścia, tyle że od razu z wejściem głównym naprzeciwko będzie wyjście na ten pierwszy taras, teraz z tyłu domu. Poustawiamy od razu też okna, żeby pasowały do nowej bryły całego domu, nowych ścian działowych, żeby to mogło jakoś wyglądać, jakieś było to trochę ułożone. Okna zostawiam te same, co najwyżej właśnie tylko przesuwam je odrobinę w prawo albo w lewo. Zmieniam też drzwi w środku. Wszystkie będą takie same, klasyczne bardzo. I do mimo wszystko małego korytarza, który jednak został, dodaję otwarte drzwi, otwartą przestrzeń, żeby powiększyć trochę to wejście, nie zamykać całkowicie tego korytarza. Poprzesuwam też od razu meble poprzednich właścicieli pokoi do nowych pokoi, to znaczy przeprowadzam ich, ponieważ będą nowe pokoje i troszeczkę się pozmieniały miejsca, czyj pokój będzie. A zostawiam te meble jeszcze, ponieważ później będę usuwał, które nie będą mi potrzebne, ale niektóre chciałbym zostawić, aby podkreślić troszeczkę ten styl, że to jest właśnie danego bohatera. Zmieniłem od razu pokrycie ścian, żeby można było dobrać meble kuchenne do danego koloru. Jednak duży wpływ ma kolor ścian na wybór mebli, przynajmniej w kuchni jak dla mnie. Wezmę te bardziej klasyczne, bo wydaje mi się, że to będzie lepiej wyglądać. Ogólnie najlepsi przyjaciele bardzo mi się kojarzą, że są grupą przyjaciół z koledżu i mieszkają ze sobą razem. Dlatego postaram się, żeby wnętrze było takie trochę studenckie, trochę loftowe, ale żeby nie było to takie oczywiste. Chcę zachować, żeby to mimo wszystko pozostało trochę szkolne, coś w tym stylu. Na pewno, żeby nie było takie jak wcześniej, jak sami widzieliście na samym początku. Ich dom był bardzo przestarzały, bardzo pusty, taki w sumie trochę nijaki. Jedyne, co jakoś charakteryzowało samych mieszkańców, to ich pokoje, ale też nie było to jakoś specjalnie zachęcające, ale to normalne akurat we wszystkich domach z gry podstawowej. Wybiorę jakąś podłogę drewnianą najlepiej, bo nie ma to jak drewno w salonie, korytarzu i kuchni też. Tak, w kuchni jestem zwolennikiem drewna. Wygląda to naprawdę niesamowicie, w szczególności jeżeli mamy otwartą kuchnię na salon. Ostatecznie jednak zmienię kolor ścian na ciemniejszy, bo wydaje mi się, że będzie wyglądał trochę lepiej. Ale skoro ciemne ściany i ciemna podłoga, uwielbiam ciemną podłogę i ciężko jest mi czasem wybrać jakąś jaśniejszą, jeżeli jest to konieczne. Ale tak, możemy łączyć ciemną podłogę z ciemnym kolorem ścian, ale właśnie z tego powodu zmieniliśmy kolor szafek na jasne, żeby nadać troszeczkę temu światła wewnątrz i nie było to takie przytłaczające. Oczywiście mnóstwo dodatków, w sumie zbędnych dodatków, które jednak bardzo dobrze wyglądają i tak ocieplają wnętrze całej kuchni. No i jakiś stół, żeby nasi przyjaciele mogli razem coś jeść.
Oczywiście ustawiam magiczny kosz samozarabiający, o którym pewnie dowiedzieliście się, jeżeli już oglądaliście jeden z ostatnich filmów, 5 rzeczy, o których pewnie nie wiedzieliście. A jeśli ktoś z Was nie oglądał tego filmu, to zostawię link w opisie. W wejściu spróbuję dodać jakieś małe elementy, żeby wyglądało to jak wejście, czyli wieszak, jakieś buty i w sumie wystarczy. Zaraz po przeciwnej stronie jest takie małe wgłębienie i tam właśnie będzie główna część salonu. Nie będzie to jakiś wielki salon, ale taki akurat można powiedzieć właśnie w trochę szkolnym, bardziej studenckim stylu. Oczywiście będzie tam telewizor, konsola, jakiś stolik, żeby po prostu to wyglądało tak całkiem fajnie. Poza tym termostat, robot sprzątający, jakieś urządzenie do odtwarzania muzyki, no i trochę zieleni, żeby to jakoś wyglądało bardziej przytulnie. Mam nadzieję, że tak będzie wyglądać. No i dywan pod kanapą musi być, tylko wybrać właściwy kolor. Żyrandol ten sam co w jadalni i w sumie chyba wygląda to już całkiem źle. Tablicę zostawię, bo to jest dobry element, w którym mogą sobie przyczepiać jakieś fajne notatki dotyczące ich samych albo szkoły. Regał na półki w kontrastowym kolorze, obraz trochę zieleni i całkiem nieźle. Mi się wydaje. Piszcie w komentarzu, czy całkiem nieźle, czy niekoniecznie. W drugiej części holu dodajemy jakąś zieleń oczywiście. Zieleń to jest podstawa każdego domu, przynajmniej dla mnie, ale myślę, że każdy lubi zieleń w swoim domu. Dodamy też mały taki rozkładany bar, dodatkowe trochę imprezowe oświetlenie i wydaje mi się, że jest ok. Może jakiś zegar, coś żeby jeszcze tutaj dopełnić. Myślę, że tak zostawimy. Jeszcze zasłony oczywiście. Nie wiem, czy wy też, ale ja bardzo lubię zasłony, które super świetnie dopełniają każde pomieszczenie. Fajnie jest czasem mieć odsłonięte okna, ale rzadko wolę jakieś wąskie zasłony niż całkowicie nic. W korytarzu zabuduję od razu dużą szafę. Oczywiście dodam obraz, oświetlenie, znowu odrobinę zieleni i jakieś lustro. Przy szafie lustro dobrze mieć. Tuż obok łazienka. To znaczy toaleta i łazienka. Chciałem to rozdzielić ze względu na to, że są dwie dziewczyny i chłopak, więc myślę, że mogą czasem zajmować na dłużej łazienkę, a żeby on nie spóźnił się na zajęcia, to jest chyba świetna opcja. Jednak tylko troszeczkę zmniejszę samą toaletę, żeby łazienka była bardziej przestronna, a to drugie pomieszczenie nie musi zajmować aż tyle miejsca. Oczywiście jakaś umywalka do tego, kilka ozdób, jakiś obraz. Nie wiem, czy wy też wstawiacie obrazy do łazienek. Ja uważam, że to naprawdę fajnie poprawia cały wygląd, dlatego warto to robić. Dobra, w łazience wstawiamy wannę, dwie rośliny, wanna centralnie. Jednak skoro mamy tak duże okna, to warto to wykorzystać, tak mi się wydaje. Ale mała zmiana planów w samej konstrukcji, jednak zabiorę tą jedną kratkę na pralkę z suszarką, która będzie ze strony toalety. Tak mi się wydaje, że lepiej jest już w sali kąpielowej nie dodawać tego elementu technicznego jak pranie i suszenie, a to może być od strony tej drugiej. Dwie umywalki dla dwóch dziewczyn, myślałem o dużym lustrze. W sumie nie mogłem się zdecydować za bardzo, jakie tu wstawić, ale ostatecznie wezmę to zdobione, bo całkiem nieźle wygląda. W szczególności, że jest ciemne, więc wydaje mi się, że pasuje. Kilka kosmetyków jako ozdoby. Oczywiście duże lustro, bez dużego lustra nie da rady. Olejna zieleń i jakieś fajne oświetlenie. Oczywiście zasłony i szlafrok. No i okej, wydaje mi się, że też mamy zrobione. Wydaje mi się, że skończymy w tym momencie. Pozostały nam jeszcze tylko pokoje naszych bohaterów, 3 bohaterów, ale żeby teraz już nie zanudzać, to zrobimy to w kolejnym krótkim odcinku, gdzie dokończymy ten remont mieszkania najlepszych przyjaciół. Jeśli Ci się podobał ten film, to zachęcam, łapka w górę, będzie mi bardzo miło. Jeżeli chciałbyś skomentować jakąś część tego remontu, co Ci się podobało albo mniej podobało, co mógłbym jeszcze zmienić albo zrobić inaczej, to napisz w komentarzu, bardzo proszę. Zasubskrybuj i widzimy się w następnym, bardzo szybko odcinku. Trzymajcie się.